Właśnie dowieźli nam kawę, tutaj mamy kawę, zobaczcie. Kawa z mlekiem i żeby się nie rozlała, ona jest gorąca, normalnie w tych woreczkach jest gorąca. I do tego dali nam kubeczki, tak się bierze kawę na wynos. Zobaczcie, wszędzie worki foliowe, folia i co tylko. Wszystko jest spakowane w woreczki foliowe, jak możecie zauważyć. Czekajcie, trochę wam pomniejsze, żebyście widzieli. Tu nawet woreczki foliowe są pakowane w woreczki foliowe. Masakra, co? O, tutaj macie coffee, kawę. Możecie się częstować, kawa przyszła. Niesamowite. To, że jeszcze deszcze padają, to wam pokażę tutaj taki kompot. Tutejszy kompot, po prostu woda, trochę cukru, ananas i jicama. Jicama to wam później powiem, co to jest za owoc. I oczywiście to czerwone, co widzicie, to jest chili. Teraz posmakuję troszkę, bo chili to ja nie za bardzo. Really spicy? Zaraz się dowiemy, czy jest bardzo spicy. Nie jest aż taki słodki, jest troszeczkę spicy. I tutaj posmakujemy tej jicamy. Ananasa znacie smak. Ale ta jicama to jest coś jak ogórek z pomarańczą. Dosłownie ogórek z pomarańczą. Taki ma smak tutaj ten owoc. Wrzucę wam oczywiście jicama po naszemu jak to. No i taki spicy kompocik sobie po jedzeniu sobie jedzą i na przykład jeżeli się objedzą tego tłustego, no to takie coś rusza im żołądek. Dodatkowo ananas pomaga w trawieniu, chili pomaga w trawieniu, no i ta jicama prawdopodobnie też. Także to jest taki popychacz tłustego żarcia, ja bym to tak określił. Prezenty już porozdawane. Ja tak jeszcze chciałem przyjść zobaczyć, z czego to jest zrobiony ten dach. To jest plandeka, normalnie plandeka z żuka. Plandeka z takiego dużego żuka, nie? Później wam zrobię rzut. Widzę, że tam się jakieś chmurki wypogadzają, może zrobi się troszeczkę fajniejszej takiej niedeszczykowej pogody, żeby można było pójść po prostu i obadać tutejsze rozrywki, no nie? Jestem trochę już pojedzony, objedzony. Wyglądają jak drzewka w sadzie. Oczywiście widziałem wierzby. Tutaj jakieś jest... No akurat nie tutaj. Wierzby są w innym tym. O! Świerszcze jakieś się obudzili. Dzięki temu, że pada, to nie ma tyle ludzi, nie? No to jest to, co jak wam pokazywałem na początku. Siedzimy sobie i czekamy, aż przestanie padać. Prezenty zostały. Tu wygląda jak radlonki z ziemniarami, nie? U nas jak ziemniaki kwitną, to wygląda podobnie. Oczywiście to nie są ziemniaki. Muszę się trochę pochodzić, bo 2 godziny na betonie w Kucki to dla białasa to nie jest za dobre siedzenie. No, także, ale cisza i spokój. Wiatry ucichły. Udamy się tam w tamtym kierunku obadać, co tam będzie. Oczywiście muzykę jakąś włączyli, a tak by było, słuchajcie. Jaka cisza by była, nie? To, co często wam pokazuję, safety first, czyli bezpieczeństwo ponad wszystko. Kable z prądem, deszcze padają, ulewy, kable z prądem, no tak, nikt się tym nie przejmuje, a najśmieszniejsze jest to, że
że są tabliczki safety first. Tutaj też zobaczcie skrzynki słabo, mizernie zabezpieczone z kabelkami. Także widzę, że już się nasi troszkę ruszają, bo chyba wszyscy mają dosyć tego betonowego siedzenia. Czekamy jeszcze chwilę i ruszamy w podróż dookoła tego ośrodka. Ośrodka. To co ważne, jak przyjeżdżacie do takiego parku, dla tych co nie potrafią w kucki, rzut oka na kible. Kible są normalne. Także tylko oczywiście papieru nie ma, nie? Papier musicie w własnym zakresie. Także kible są normalne. Ja się trochę tak opłukałem na farze, zawsze lepiej. Z tyłu za płotem jakaś zwałownia bambusów, starych bambusów. My jesteśmy tutaj, zaraz jedziemy po ekipę. Kolejna burza, ale w którą stronę idą chmury? Stanęły. Chmury stanęły. Zazwyczaj jak jest burza, to bardzo szybko przychodzi, bardzo szybko przechodzi. No ale ta dzisiaj dała tutaj z 2 godziny. Zobaczcie, 2 godziny takiego deszczu i parę kałuży tylko takich. Nie? Gdzie ta woda znika? Powiedzcie mi, jak to jest zrobione, że ta woda znika w tak szybkim tempie, jak w szybkim napadała. To co chciałem wam pokazać, tutaj zobaczcie, werbena, bardzo znana roślina. Kto wie, co to jest werbena, ten będzie, kto wie, do czego się używa. Cytrusowy taki ostry zapach dosyć. Z tego robi się herbatki na uspokojenie, tak. Uspokaja nasz układ nerwowy i wycisza. Tak wygląda tutaj werbena. Bardzo popularna w Europie. Nie wiem jak to będzie, ale deszcz nie odpuszcza. Tu jest wejście na ten most. Tu jest wejście na ten most wiszący. Co ja mam z tym zwodzonym? To jest taki most jak mieli w Bristolu. Jak mieli w Bristolu. Chciałem powiedzieć jak mieliśmy w Bristolu, jak wisi taki most w Bristolu. Tutaj jest jakieś jeziorko. No ale jak widzicie, pogoda nas nie rozpiesza, to jest ładnie. A za nami idą chmury. Jakieś burze już przeszły. Tutaj ludzie jakiś biznes poza. Ludzie chodzą, jest w koło jeziora jest ścieżka, tylko że ta ścieżka jest. Ludzie kupują tutaj przez te kraty, wiecie? Bo handel jest tutaj zabroniony jako taki. Musisz mieć tam wykupione miejsce. Tam jest taka area, w którym się kupuje. Wykupujesz pozwolenia i tam możesz handlować. Ale ludzie tutaj handlują siedzą na terenie tego jeziorka. To jeziorko jest państwowe. Tak? I po prostu handlują, nie? Przez kratę, przez płot. Nie wiem, trzeba będzie się chyba znowu schować. Tak nazywa się miejsce, gdzie jesteśmy. Jembatan Juara Situ Tujumura. Tak wygląda, włazimy na ten most. Smokniemy, ale niestety. A możecie sobie zobaczyć wędkarze i wędkarki, proszę bardzo. Kobiety w Indonezji też wędkują. Nie wiem jakie ryby są w tym jeziorze. Nie wiem jakie tam widać. Tam widać gościu łowi sieciami. A widzę, że tutaj jakieś ryby się spławiają. No i tak śmieci jak wszędzie oczywiście śmieci jest pełno, nie? A widać, że to jest zbiornik świeżo zrobiony albo świeżo wykopany. Może nie świeżo wykopany, ale widać, że coś tu się działo niedawno. Bo to jest świeża ziemia, to jest stanowisko wędkarskie karpiarzy. Proszę bardzo. Tak wygląda stanowisko dla karpiarzy w Indonezji. Most się fajnie buja. Ludzie się boją. Wędkarzy naokoło możecie sobie zobaczyć. Każdy ma swoje miejsce, każdy jaką rybę chce sobie wyciągnąć. Ta strona wydaje się bardziej czysta. Ale zazwyczaj jest tak, że z jednej strony na przykład tam jak widzicie nie można wędkować. Nie można wędkować, bo to prawdopodobnie należy do kogoś albo do tego parku, nie? Że tam już nie można wędkować, ale tamta strona cała jest zawędkarzowana. Ci na jeziorku nawet mają swoją wyspę. Na jeziorku mają swoją wyspę, a widać, spławiają się ryby. Spławiają się ryby.
Oczywiście tilapie są i oczywiście sumy 100%, że tutaj są te sumy, co już wcześniej Wam na filmikach kiedyś pokazywałem. Pójdziemy do jakiegoś wędkarza, o ile będzie można zejść tutaj z tego mostu. Chyba że trzeba będzie się po prostu cofnąć tym mostem. Zaraz wszystko obadamy. Widzicie tam dwóch gości na takich rowerach wodnych. Trochę daleko, nie widać. Wędkują sobie albo rozkładają siecie na tych wodnych rowerach. A ten obok, co siedzi na tej niby łódce, ma rzutkę po prostu, taką siatkę, którą się zarzuca. Wrzucę Wam w opisie, albo wrzucę Wam zdjęcie tej siatki. Po prostu to jest dozwolone. Tutaj nie musisz mieć ani karty wędkarskiej. Nie musisz mieć karty wędkarskiej. Wystarczy, że kupisz sobie wędkę, przyjedziesz na jakiś zbiornik i możesz łowić. Widzę, że zbiornik jest dosyć utrzymywany. Zobaczcie, woda nie jest zielona, nie jest zgloniała. No jest trochę mechanicznych zanieczyszczeń, ale widzę, że sprzątają tutaj, że ktoś tu jednak to sprząta. I z drugiej strony oczywiście wędkarze, ale ładnie ryby chodzą nawet. Zazwyczaj tak jest, że jak ryby chodzą, to nie biorą, nie? Też zaczyna padać, musimy się ewakuować. Tutaj zobaczcie tą tratwę. Ta tratwa z bambusów służy tutaj do pływania. Tam były pewno łabędzie, które już się potopiły, a za nimi sobie siedzą ludzie i wędkują. Wypoczywają sobie w niedzielę. Elegancko oczywiście możecie iść sobie coś kupić. Nie będziemy schodzili na dół. Jednak stwierdziliśmy, bo za mocno zaczyna padać. Musimy się po prostu odpychać. Schować się przed deszczem, bo niemiło jest. Widać, że to jest jakiś zalew zrobiony, bo tam z tyłu za nimi widać tamę, widać zaporę. Często można spotkać właśnie w Dżakarcie, obok Dżakarty takie zbiorniki, które są po prostu zrobione sztucznie. Tutaj możecie zobaczyć gościa, który łowi sieciami. Na wędce jest taka siatka i teraz gościu będzie sobie zarzucał. Zobaczcie, widzicie? On ma ułożoną siatkę taką, to jest legalne tutaj. Widzicie? Ma siatkę, to jest legalne. Poczekamy, aż zarzuci. O! I teraz zarzuca. I jak zarzuca, to ta siatka się rozkładała. Widzieliście? I ta siatka się rozkładała i teraz zostawi tą wędkę i wędka będzie sygnalizatorem do tego, że coś w siatce jest, bo wędka zacznie się ruszać po prostu. I to jest metoda dozwolona tutaj do wędkowania. Nieźle, nie? Tutaj mamy pomnik dziwnej treści. Ma odnosić się do ryb. Ma przedstawiać ryby. Widzicie? Różnej wielkości ryby to ma przedstawiać. Czasami trudno stwierdzić, co autor miał na myśli, no ale zamysł był taki, żeby pokazać, że to są ryby, że to jest taka z rybami związana no i takie koty, różnej maści koty są tu, gdzie są ludzie, są różnego rodzaju koty, one są tutaj dobrze traktowane, dostają żarcie, nawet jak jest chory, to ludzie zabierają go do lekarza. Wiem, że to nudne dla Was, no ale przechodzimy koło następnego jakiegoś pomnika, ale tutaj zobaczcie, Pohondjanda, nasza wierzba nazywa się tutaj Pohondjanda, a to jest Sculpture Air, pomnik wody, symbolizuje krople wody, a no to widzimy, no to już mamy. No najbardziej tutaj cieszy to że brzozy tu nie widziałem, ale coraz częściej widzę właśnie te nasze łozy. Zapominam polskich nazw, sorry guys. Przepraszam za to.
Przechodzimy przez taką, Zarinko już przebiegła, ale to chciałem wam pokazać, ale jest pod słońce. Taką klonową tą. Kalemeo, I didn't say kalemeo, klon. To są liście klonów, Nie wiem, niedużo ma klon wspólnego tutaj z tymi. Klon lubi mrozy, a Indonezyjczycy coraz bardziej zbliżają się do całego świata. Właśnie w stylu takich różnych takich ciekawostek, typu klon. O, ludzie są, nie mogę ich kamerować. Siedzą, a tutaj są te ryby, co już wam kiedyś pokazywałem. Znaczy te ryby to pokazywałem w innych filmikach. Dobra, przejdziemy się zobaczyć, co tutaj jest ciekawego. No, także tutaj dla dzieci, tutaj takie. No i po prostu dzisiaj jest mało ludzi. Prawdopodobnie dlatego, że ten deszcz. No i takie. Myślałem, że tutaj będzie coś konkretniejszego, ale to jest takie siedlisko. Możecie przyjść sobie jakieś snaki kupić, jak wam dzieciaczki nie dadzą spokoju, ale co najważniejsze, że możecie sobie wejść z własnym jedzeniem i tam w tamtej części możecie sobie usiąść i zjeść. Tak jak myśmy to zrobili pod tym wielkim namiotem takim, co tam widać. Jaka to jest atrakcja? Jak dla nas to znikoma jest atrakcja. Musimy przejść w koło. Najważniejsze, że są kible porządne, nie? Zobaczcie, jaka woda momentalnie się zrobiła po deszczu. Momentalnie, momentalnie po deszczu zrobiła się taka woda, zobaczcie. Dlatego są niebezpieczne tutaj rzeki, bo jak zaczyna padać deszcz, to jesteście na rybach, musicie uciekać do domu. Bo momentalnie się o metr podnosi woda, albo nawet o więcej. Także bardzo ostrożnie. Z tej strony parczek wygląda następująco. Ładnie jest, wiecie, powiem wam o tyle, że nawet jak zobaczcie, jakie mamy niebo. To tutaj jesteśmy już poza zasięgiem smogu z Dżakarty. O tyle jest dobre, że po prostu przyjechaliśmy sobie pooddychać świeżym powietrzem. Tu jest parking zamknięty, a my idziemy, się zbieramy, już prawdopodobnie się zbieramy do domu. No a tu jest, widzicie, ta rzeka. I ta rzeka zasila, co wam pokazywałem, tam ten most, co widzicie z tyłu, to jezioro. Ma duże zasilanie ta rzeczka. I dlatego ta woda tam jest czysta w tym jeziorku. Nie jest zagloniała, tak jak tutaj, co jest widać w tym depok. Jest zamknięta, woda jest zielona. Tam możecie zobaczyć nasze wieżowce z autostrady. Widzicie? Nie widzicie. O, teraz. A to są te dwa niemieckie, a tam są nasze. To jest widok z autostrady. Taka burza idzie. I na tym kończy się dzisiejsza przygoda. Zaczęliśmy w tym miejscu. Kończymy w tym miejscu. Zobaczcie. Chłodniej się zrobiło, wieczór się zbliża. Termometr wskazuje, że zimno. No i smog. Tam deszcze, daleko tam widać deszcze padają, zobaczcie. Także tyle na dzisiaj z przygód. Pozdrawiam was serdecznie i zapraszam na kolejne przygody już wkrótce. Do zobaczenia, życzę zdrowia. Trzymajcie się ciepło.